Cześć pacjenci! Ten nowotwór bardzo rzadko zabija, ale jeśli przez długi czas będziemy go ignorować, może doprowadzić do utraty części nosa, ucha, a nawet uszkodzenia kości twarzy. Problem polega na tym, że początkowo wygląda jak niegroźna ranka albo niewielki guzek. Kiedy myślimy o nowotworach skóry, niemal automatycznie przychodzi nam do głowy czerniak. I słusznie, bo to jeden z najgroźniejszych nowotworów człowieka. Ale jest coś, o czym mówi się znacznie rzadziej. W Polsce każdego roku rozpoznaje się kilkanaście tysięcy przypadków nowotworów skóry innych niż czerniak. To właśnie one stanowią zdecydowaną większość wszystkich nowotworów skóry. Choć często rozwijają się wolniej niż czerniak, nie oznacza to, że możemy je ignorować. A jednak właśnie dlatego wiele osób przez miesiące, a czasem nawet lata nie zgłasza się do lekarza. W dzisiejszym i następnym odcinku chciałbym Wam przybliżyć dwa inne nowotwory skóry. Chciałbym o nich opowiedzieć dlatego, że występują zdecydowanie częściej niż czerniak. Należą do grupy nieczerniakowych raków skóry i są to rak podstawnokomórkowy i rak kolczystokomórkowy. W dzisiejszym odcinku przyjrzę się rakowi podstawnokomórkowemu. Być może pamiętacie z odcinka o czerniaku skóry, że odpowiada on za 1% wszystkich nowotworów skóry. Rak podstawnokomórkowy jest zdecydowanie częstszy. Znalazłem polskie badanie opublikowane w Polish Journal of Surgery w 2024 roku, w którym wzięto pod uwagę ponad 200 chorych na nowotwory skóry w latach 2020-2022. I co się okazało? Że czerniak skóry wystąpił w lekko ponad 2% przypadków, a rak podstawnokomórkowy u prawie 3/4 osób. Różnica jest więc kolosalna. Mimo tego, że czerniak skóry występuje dość rzadko w porównaniu do innych nowotworów, ale odpowiada za 80% śmiertelności z powodu nowotworów skóry, to nasuwa mi się jedno pytanie. Czy te dwa najbardziej powszechne, czyli rak podstawnokomórkowy i rak kolczystokomórkowy, są mniej groźne? Między innymi o tym postaram się Wam odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Oczywiście to nie wszystko. Chciałbym Wam opowiedzieć również o tym, kto najczęściej choruje, na jakie objawy zwracać szczególną uwagę, co zrobić, jeśli zobaczymy podejrzane zmiany, a także czy jest szansa, aby się przed nim ochronić i jakie są konsekwencje późno wykrytej choroby. No więc, co powinniśmy wiedzieć o raku podstawnokomórkowym? I tu wieści są i dobre, i złe, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od tego, że to nie tylko najczęstszy nowotwór skóry, ale i najczęstszy nowotwór złośliwy w ogóle u ludzi rasy białej. Po drugie, i tu będą dobre wieści, rak ten charakteryzuje się niską śmiertelnością i niewielkim ryzykiem tworzenia przerzutów, które nie przekraczają 0,5% przypadków. No i niestety przechodzimy do gorszych informacji. Częstość jego występowania w Polsce znacznie wzrosła w ostatnich 25 latach. W 2000 roku było trochę ponad 5300 nowych przypadków tego raka, a według strony onkologia.gov.pl w 2022 roku ta liczba wzrosła do około 12,5 tysiąca, czyli wzrosła o jakieś 136% w 22 lata. Po czwarte, niestety jego występowanie wiąże się w wielu przypadkach ze znacznym obniżeniem jakości życia, gdyż często dochodzi do tworzenia szpecących zmian na skórze. Okej, to jakie są objawy raka podstawnokomórkowego? Jak on wygląda? Jak odróżnić go od czerniaka? Wygląda na przykład tak, jak jest pokazane na portalu zwrotnikraka.pl oraz na przykład tak, jak na portalu Termedia. Według portalu Medycyna Praktyczna najczęstszą postacią raka podstawnokomórkowego jest niewielki, twardy guzek o gładkiej i lekko błyszczącej powierzchni. Często można na nim zauważyć drobne, poszerzone naczynka krwionośne. Charakterystyczną cechą tej zmiany jest także lekko uniesiony brzeg, tworzący wokół niej swoisty wał. Nowotwór zwykle rośnie powoli, dlatego wiele osób przez długi czas go bagatelizuje. Zdarza się jednak, że rak podstawnokomórkowy przybiera bardziej agresywną postać. Wówczas zamiast niewielkiego guzka może pojawić się niegojąca się rana lub owrzodzenie, które stopniowo powiększa się i niszczy otaczające tkanki.
Nieleczony nowotwór może uszkadzać skórę, chrząstki, a nawet kości, szczególnie w obrębie twarzy. I tu warto zwrócić uwagę na pewien szczegół. Otóż ponad 80% przypadków raka podstawnokomórkowego występuje w obrębie głowy lub szyi, chociaż może wystąpić w dowolnej części ciała. Możemy zauważyć więc różnicę między czerniakiem a rakiem podstawnokomórkowym. Czerniak może występować właściwie w każdej części ciała, a rak podstawnokomórkowy przede wszystkim na głowie i szyi. Poza tym czerniak najczęściej wygląda jak nowe lub zmieniające się znamie, natomiast rak podstawnokomórkowy częściej przypomina niewielki guzek otoczony charakterystycznym wałem albo niegojącą się ranę lub owrzodzenie. Co ciekawe, zarówno czerniak, jak i rak podstawnokomórkowy we wczesnych stadiach zwykle nie powodują osłabienia, bólu ani innych objawów ogólnych. Bardzo często jedynym sygnałem ostrzegawczym jest zmiana na skórze. Dlatego tak ważne jest, by zwracać uwagę nie tylko na to, jak się czujemy, ale również na to, co widzimy na własnej skórze. A co powoduje raka podstawnokomórkowego? Według strony sarkoma.pl jest on na ogół efektem przewlekłej ekspozycji na słońce ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania UVB. Ponadto rozwija się także na tle stanów przednowotworowych, czyli chorób, które predestynują do rozwoju procesu nowotworowego. Kolejne to uszkodzenia skóry np. substancjami chemicznymi, czy owrzodzenia powstałe w miejscu blizny po poparzeniu czy zranieniu. Czynnik genetyczny również odgrywa pewną rolę. A kto choruje? Tak jak wspomniałem, rak podstawnokomórkowy stanowi nawet 80% raków skóry. A kto choruje na raki skóry? Według portalu onkologiapacjent.gov.pl w ponad 80% chorują osoby powyżej 55 roku życia, a najwięcej przypadków wykrywanych jest po 80 roku życia. Natomiast to nie jest tak, że do 55 roku życia możemy w ogóle nie być czujni, gdyż te raki są diagnozowane również u młodych dorosłych, a nawet wśród dzieci. Jednakże takie przypadki stanowią zdecydowaną mniejszość. Jeśli spojrzymy na wszystkie nieczerniakowe nowotwory skóry łącznie, wiedząc już, że wśród nich najbardziej powszechny jest rak podstawnokomórkowy, kobiety stanowią nieznaczną większość chorych. W 2023 roku spośród 18 800 pacjentów trochę ponad 51% stanowiły kobiety. A co zrobić, jeśli zauważymy u siebie podejrzaną zmianę, guzek, albo niegojącą się ranę, albo owrzodzenie, w szczególności na głowie lub szyi? Warto również zrobić zdjęcie takiej zmiany i obserwować, czy z czasem się powiększa, zmienia wygląd lub zaczyna krwawić. Takie informacje mogą być bardzo pomocne podczas wizyty u dermatologa. Nie zapominajmy jednak, że koniecznie musimy iść do specjalisty, czyli do dermatologa. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego lekarz zwykle rozpoczyna diagnostykę od badania dermatoskopowego, które pozwala dokładnie obejrzeć zmianę i ocenić jej charakter. Dalsze leczenie zależne jest już od lekarzy specjalistów, ale jeśli jest to możliwe, obejmuje chirurgiczne usunięcie zmian. I warto pamiętać, że rak ten cechuje się niską śmiertelnością, ale za to miejscowo jest złośliwy i może wnikać w głąb naszego ciała, niszcząc skórę, a nawet kości i powodując szpecące zmiany. Podsumowując, po pierwsze, rak podstawnokomórkowy jest najczęstszym nowotworem skóry, a nawet najczęstszym nowotworem złośliwym u ludzi rasy białej. Mimo to wciąż mówi się o nim znacznie rzadziej niż o czerniaku. Po drugie, w większości przypadków nie daje osłabienia, bólu ani objawów ogólnych. Bardzo często jedynym sygnałem ostrzegawczym jest zmiana na skórze, czyli niewielki guzek, niegojąca się rana lub owrzodzenie, szczególnie w obrębie głowy i szyi. Po trzecie, choć rak podstawnokomórkowy bardzo rzadko daje przerzuty i cechuje się niską śmiertelnością, nie oznacza to, że można go lekceważyć. Nieleczony może przez lata niszczyć kolejne warstwy tkanek, prowadząc do bardzo poważnych uszkodzeń skóry, chrząstek, a nawet kości. Dlatego jeżeli zauważycie u siebie zmianę, która nie chce się zagoić, okresowo krwawi albo stopniowo się powiększa, nie czekajcie. Skonsultujcie ją z dermatologiem. W przypadku raka podstawnokomórkowego wczesne rozpoznanie i leczenie pozwalają uniknąć wielu problemów w przyszłości. A w następnym odcinku przyjrzymy się drugiemu z najczęstszych nieczerniakowych nowotworów skóry, czyli rakowi kolczystokomórkowemu.
Sprawdzimy, czym różni się od raka podstawnokomórkowego, kto choruje najczęściej, jakie daje objawy i dlaczego w jego przypadku ryzyko bywa znacznie większe. Jeżeli uważacie, że takie materiały są potrzebne, zasubskrybujcie kanał Świadomy Pacjent. To nic nie kosztuje, a pomaga nam docierać z rzetelną wiedzą o zdrowiu i chorobach do większej liczby osób. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.